Witam serdecznie. W moje ręce wpadła ulotka na temat szuflady V-Box 3D Slim od Sevrola. Jak już miałem ulotkę, to nie pozostało nic innego, jak załatwić sobie szufladę. No więc mam szuflady, zamontuję kilka, pokażę, jak to się robi na filmie. No i też popatrzę sobie, jak ona jest w ogóle zbudowana, jakie są tam nowości, jakiej wytrzymałości. Zatem zapraszam na film. Nim zajrzę do pudełka i zacznę składać szufladę, a potem ją montować w szafce, to coś tam o tej szufladzie wam powiem. Regulacja 3D, ale to standard. Prowadnica oczywiście ma miękki dotyk i jest też wersja z pushem, także nie trzeba wtedy uchwytów. Można po prostu nacisnąć i szuflada się wysunie. Jest tutaj taka trochę nowość, jest aż 5 wysokości boków, bo oczywiście boki są slim. Już pokazuję. Jakby ktoś nie wiedział, to jest box slim oczywiście, nie? Tu jest przód. No i to jest właśnie ta najwyższa wersja. Ta najwyższa wersja tutaj spojrzę ma 238 mm, także no 23 cm to już taka, wiecie, nawet te takie teraz oszukiwane pudełka po ryżach wejdą bez problemów. Także pełen storage można normalnie robić w kuchni. No i oczywiście jest jeszcze poza 238, w dół lecąc to jest jeszcze 210, 178 to jest ta standardowa, 127 pośrednia, no i najniższa 95. Także na styki wejdzie pod ten standard 140, jeśli chodzi o fronty górne, najczęściej na sztućce, takie rzeczy. Wąskie boki, dwa kolory, biały, szary. Od razu wchodząc na rynek jest też wersja z przednim panelem aluminiowym do szuflady wewnętrznej. Tylko są 95, 127, 178 i 210, czyli ten nowy standard, który tutaj jest. Myślę, że też macie tak z klientami, że czasami coś gdzieś spadnie za szufladę i nagle się szuflada nie chce zamknąć, albo coś tam szura pod spodem, bo się wsunęła jakaś siatka. No i co, reklamacja, szuflada nie działa. No i ja zawsze przeszkalam klientów, że jakby taka sytuacja się stała, no to mamy taki cypelek do złapania szuflady, wyciągamy i widzimy, co tam spadło i sprawa rozwiązana. W przypadku tego modelu, a przypominam, jest to V-Box 3D Slim, nie mamy tego cypelka tutaj, takiego zaczepu, tylko ten zaczep jest tu z boku. Myślę, że to takie fajne rozwiązanie. Dochodzi tutaj zaślepka. Oczywiście mamy dostęp od środka, także nawet szuflada przy ścianie nie stanowi problemu przy montażu, jak trzeba coś tam podregulować, bo wszystko dostaniemy się od środka. A rękę włożyć przy ścianie po to tylko, żeby odblokować szufladę, to myślę, że każdemu się zmieści. Przeanalizujmy sobie jeszcze instrukcję montażu. Jak wszystko obliczyć? Zaczynamy od dna szuflady. To jest ta formatka A. LW, wymiar wewnętrzny szafki, minus 75 mm i mamy wymiar dna szuflady. W przypadku głębokości szuflady bierzemy wymiar nominalny szuflady prowadnicy, nie dojmujemy 24 mm i mamy wymiar formatki. Natomiast jeśli chodzi o ściankę tylną, tak zwany wtyłek, od wymiaru szafki odejmujemy 87 mm. No i tutaj mamy kilka opcji. Szuflady występują w rozmiarze 95, 127, 178, 210 i 238 i te gwiazdki odpowiadają tym wymiarom. Zatem do najwyższej szuflady bierzemy 228 mm, o 10 mm mniej. Montaż prowadnicy do boku szafki jest standardowy. Trzecia dziurka 37 mm od brzegu i nic więcej tutaj nie potrzeba zmieniać. Tutaj warto jeszcze jednak zobaczyć na montaż szuflady. Jest on minimalnie inny. Najpierw do tylnej ścianki przykręcamy mocowania tylnej ścianki, tak zwane wtyłki, które wklikujemy w boki szuflad i dopiero spód wsuwamy w szufladę, a następnie całość przykręcamy. No i już mocowanie frontu, co też widać na filmie. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy szufladę dłuższą niż 600 mm, warto zamontować spornik, żeby dno się nie uginało, to wtedy się je związuje z frontem. Tutaj są jeszcze wyjaśnione regulacje, którą śrubą co regulujemy. Jest to też pokazane oczywiście na filmie. Warto jeszcze zerknąć na mocowanie panelu wewnętrznego szuflady V-Box. Generalnie cała szuflada jest tak samo zbudowana, jedyna różnica jest taka, że mamy przedni panel i przedni reling, jeżeli szuflada jest wyższa. No i tu jest takie fajne rozwiązanie, że jeżeli kupujemy te relingi w takim rozmiarze, a wtyłki w takim rozmiarze, to według wzoru, który obliczamy tutaj, jeżeli weźmiemy światło wewnętrzne i odejmiemy 97,
to z takiego jednego elementu wyjdą nam dwie przednie ścianki i z takiego wymiaru wyjdą nam 2 przednie relingi. Co wiadomo, przy 60 szafce jest cenne, bo nie ma odpadu. Tutaj jeszcze tylko dla informacji, jeżeli szuflady miały być wewnętrzne i by się licowały z korpusem, no to wtedy tak naprawdę nie kręcimy już na 37, tylko na 37 plus grubość frontu. No albo 18, albo 12, zależy kto jakie ma fronty. Ja biorę się do pracy. Zaczynam. Otwieram kartonik. Jeden boczek. No już troszeczkę to oglądałem, analizowałem. Tu mamy drugi boczek. Wtyłki. Mocowanie frontu, jedno, drugie. Musiałem popatrzeć, jak to się wszystko montuje, żeby nie gadać głupot na filmie. No i oczywiście zestaw do ślepek, prowadnice, ale to do szafki, więc tu na razie są niepotrzebne. Śrubki do montażu frontu, do tego panelu, tutaj, takie coś. Myślę, że przydają się takie, a nie używanie swoich, bo mają odpowiednią długość. Najszybciej człowiek się uczy na własnych błędach, chociaż nie zawsze, więc Wy możecie się nauczyć na moim. Jak widzicie, są już ślady po wkrętach, ale okazuje się, żeby ją złożyć poprawnie, tą szufladę, to najpierw trzeba włożyć w tyłek, bo tutaj jest taki fajny dżingiel, który będzie opierał się na nim w tyłek. W związku z tym najpierw trzeba to założyć, wtedy tu nam się zrówna i w tym momencie mogę to wkręcić. Zatem Wy już nie musicie tego robić. Ja to przetestowałem. Nie da się najpierw przykręcić boków do spodu, a potem włożyć w tyłka. Najpierw trzeba włożyć w tyłek. W ten sposób. Niech tylko wceluję. Tak jest. No i teraz można w tyłek włożyć. On tu spadł poniżej i zablokował się właśnie na tych metalowych wystających. A ja wezmę dodatkowo wkręta i oczywiście go tutaj przykręcę. Fajnym tematem jest to, że w tyłek wpada za spód. W związku z tym mogę zawsze od tyłu przykręcić i nawet jakby ta szuflada była bardzo szeroka i ten w tyłek miał samoistnie się czy też pod ciężarem uginać, no to jest tutaj blokada w postaci tego wtyłku i ten spód tak się nie ugina. No dobra, pierwsza szuflada złożona, generalnie standard, poza tym jedną wpadką w postaci wtyłka. Złożę jeszcze pozostałe szuflady, no a potem je zamontuję. Także nie będę Wam pokazywał, jak to robić, bo to naprawdę jest proste. Pokażę Wam już, jak montuję ją w szafce, że tak powiem na miejscu, na montażu już wyszła taka sytuacja. Także montaż będzie nie na warsztacie, tylko już u klienta. Mam jedną szufladę wewnętrzną. Uciąłem w tyłka, bardzo łatwo się to wszystko liczy, a mianowicie światło wewnętrzne szafki, czy światło wewnętrzne, minus 97 mm. W moim wypadku szafka miała 430, minus 36 i jeszcze minus 97, wychodzi 297. Do tego są takie mocowania do frontu i trzeba to po prostu ze sobą połączyć i użyć wkręta w takiego zestawie i tym razem go użyję. No i teraz wystarczy tylko wpiąć fronta. I jedna uwaga, mi się bardzo podoba. Ten profil jest inny niż w innych szufladach, jakie widziałem, a mianowicie teraz, jeżeli przykręcę tą szufladę na zero, praktycznie tutaj z górnym wieńcem szafki, to nigdy się nie da włożyć palce tutaj, żeby otworzyć, to znaczy trzeba od spodu łapać. A jednak ludzie z tego mają nawet takie, żeby łapać tą szufladę w ten sposób niż w ten sposób. Jak już otworzę raz jedną szufladę mam wewnętrzną, to chcę otworzyć tak. W związku z tym myślę, że to, żeby tutaj cofnięte, to bardzo dobre rozwiązanie. Ok, idę montować. Dobra, zaznaczone 37. No i co? Trzecia dziurka i kręcę. Pierwszy sukces jest, działa. Teraz pozostał front. Lecimy od skulem, a mianowicie wkładamy zaczep. Miara w dłoń.
No i tutaj musimy odmierzyć, ale podejrzewam, że 67. Z tego co kojarzę, to chyba było 68 na tych innych szufladach. No i trzeba wypiąć teraz ten zaczep. To trzeba zrobić na 2. Najpierw się spina dół, a potem góra i proszę wypada. Jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni tego wymiaru w bok, to jest taki sposób, że możemy po prostu przyłożyć fronta, wziąć ołówek w rękę i po prostu sobie zaznaczyć w tą stronę, gdzie to jest, wyśrodkowując oczywiście. Teraz sobie możemy zmierzyć, czy to faktycznie jest tyle, co myślę. A myślałem, że jest 31,5 mm i dokładnie tyle jest. Zatem nie pozostało nic innego jak przykręcić. No i tu odmierzyć 67 mm. 67. 31 sobie tu przenoszę. Generalnie mocowanie jest na 4 wkręty. Ja zawsze mocuję na 2, sprawdzam, czy jest dobrze, a potem dokręcam pozostałe, chociaż powiem szczerze, że nie zawsze. I te 2 też nigdy nie wypadły, zatem wszystko zależy od montażysty. 31,5, tutaj też sobie muszę ustawić, bo nie przeniosłem. No i pozostała chwilka, trzeba tylko tutaj celować dołem, raz i 2. Tak jest. Elegancko, od spodu jest idealnie, tutaj również. Nawet muszę powiedzieć, tak właśnie tu w tym miejscu jest regulacja 3D, ale prowadnice leżały na spodzie, na wieńcu, w związku z tym nie ma takiej potrzeby tutaj regulowania coś frontu, bo wszystko gra. Kolejna szuflada zamontowana, nie pokazuję Wam jak przewiązać prowadnicę, bo generalnie w powietrzu się to robi ciężko. No po prostu trzeba to odmierzyć i tyle. Kolejna zamontowana, no i teraz do tego front. Front to jest dobre pytanie, gdzie ja go mam tu chyba. Front będzie tutaj. No i co? Powinno wszystko pasować. Pierwsza rzecz, którą chcę pogadać, to oczywiście wypinanie prowadnicy z zaczepów. Normalnie się nie da, teraz naciskam tu i z drugiej strony też. I już jestem w stanie ją wypiąć. Oczywiście wpinanie jest proste, wystarczy ją tylko wkliknąć, popchnąć na wszelki wypadek drugi raz i wszystko gra. Drugi temat, który może się przydać bardziej montażystom, to jest wypinanie. Najpierw sobie wypnę z tej strony. Żeby wypiąć fronta, to tutaj musimy taką blaszkę odchylić i po prostu przekręcić. Tylko w jedną stronę się da to przekręcić i to wszystko. No i wpinka, to już tylko klasyka. Samo wskoczyło. Ok, teraz montaż szuflady wewnętrznej. Wszystko pasuje, jest kliknięta, działa. Teraz włożę drugą, wszystko pasuje. No i teraz pokazuję i objaśniam, o co mi chodzi. Mówiłem o tym tutaj, że jest fajnie. I teraz, gdybym miał wyższą szufladę, na przykład boczek, tutaj mógłbym zamontować wyższy, ten 127 na przykład, i wtedy miałbym tutaj bardzo mało miejsca i mógłbym to podbić do góry, na maksa. Wtedy nie ma jak wkładać palca, zawsze trzeba tak. A tak naprawdę naturalnym jest, że jak otwieram to wolę tak włożyć rękę, niż łapać tak od spodu. No bo skoro to łapę od góry, to też chcę łapać od góry. Proste. Zatem to, że tu jest takie wycięcie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zdecydowanie nie współpracowała ze mną. Z drugiej strony też. No i teraz duża zaślepka do regulacji frontu jest tu. I kolejne, tego oczywiście nie widzicie, jest tu. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie prezentuje. Pokażę Wam jeszcze, jak się łatwo wpina i wypina fronta. Na wypinanie to jest taka fajna blaszka. Odginamy ją, przekręcam. Jeszcze jeden zaczep. Teraz tutaj to samo i gotowe. No i mam nadzieję, że tym krótkim filmem komuś pomogę przy montażu szuflady V-Box 3D. Nie jest to nic skomplikowanego. Faktycznie, tak jak poprzednie szuflady, też tak się to wszystko montuje. Nowością jest oczywiście ten zaczep tutaj. No i to, że na przykład jest nośna 40 kg, a nie 30 czy też 35. Zatem to też spora zaleta. A ja zapraszam na kolejne filmy. Cześć.